Przedstaw się. Czasownik Ewgen Waleriewicz. Kiedy się urodziłeś? 18 kwietnia 1982 roku. Skąd jesteś? Z Druszkowki. Nawiasem mówiąc, Druszkówka nie jest już okupowana. Prawidłowy. Pracowałeś dla Rosji? Czy dobrze cię rozumiem? Tak, to prawda. Chcesz jechać na wymianę? Tak. Czy nie masz nic przeciwko, żebyśmy zaprezentowali protokół w celu publikacji i, jeśli to konieczne, odczytali twój werdykt? Zgadzam się. Proszę opowiedzieć nam dokładnie, jak współpracował pan z Rosją, czym się pan zajmował? Przekazałem personelowi wojskowemu DRL informacje o liczbie ludzi, uzbrojeniu i lokalizacji batalionu. О количестве людей, вооружении и местонахождении батальона. Gdzie to jest? W Druszkowce. Czy powiedziałeś nam, gdzie dokładnie stacjonują nasi żołnierze w Druszkowie i w jakiej liczbie? Tak. Co wydarzyło się w Zajcewie, rejon Bachmut, obwód doniecki? Ten sam. WhatsApp? Tak. Czy wskazałeś sytuację na linii trakcyjnej? Jak się tam dostałeś? Byłem tam. Jako wojskowy? Personel wojskowy. Przepraszam, czy był pan ukraińskim żołnierzem? Był. Gdzie służyłeś? 81. Brygada. 122 Oddzielny Batalion Lotnictwa. Аэромобильный батальон. Powiedz mi proszę, jak mogłeś jako żołnierz ukraiński przekazać informacje stronie rosyjskiej? Czy nie jest to moralnie trudne? To jest pytanie retoryczne. Spróbujmy odpowiedzieć na to retoryczne pytanie. Jeśli wyraziłeś zgodę na wymianę i chcesz, żeby druga strona cię zabrała, bo nie przeszkadza ci, że ludzie ją oglądają, wyjaśnij to. Nie zrozumieją mnie, jeśli cię o to nie zapytam. Jak można to wyjaśnić? Patrzeć. Zamiast ujawniać informacje, powinienem po prostu spakować walizki i wyjść. Ale to nie było interesujące. Gdzie powinieneś iść? Do Rostowa. Dlaczego do Rostowa? Urodziłem się w obwodzie rostowskim. Mam tam krewnych. Masz rodzinę na Ukrainie? Był. Kiedy się rozwiedliście? Dokumenty rozwodowe nie zostały jeszcze podpisane. Jak zareagowała na fakt, że zostałeś zatrzymany i uznany za winnego? Jeśli spojrzeć na to z politycznego punktu widzenia, nie jest patriotką, powiedziała tylko, że nasza rodzina jest zniszczona. Не скажу, что она там ярая патриотка. Она к этому отнеслась с той точки зрения, что разрушена семья. Jest jasne. Czy pociski wlatywały w wynajmowane przez ciebie miejsca? Ze mną nie. Lokalizacja jest tu pisana kilka razy. Wyciekałeś informacje więcej niż raz i do więcej niż jednej jednostki lub brygady, prawda? Tak. Nie będę tego szczegółowo czytał, bo tutaj wszystko jest już jasne. Powiedz mi, jakie funkcje pełniłeś jako wojskowy? Głównie obserwacja. Jaka jest twoja ranga? Żołnierz. Jak długo mieszkasz na Ukrainie? Powiedziałeś, że urodziłeś się w obwodzie rostowskim. Od 1986 albo 87. Mieszkasz tu od 4 roku życia? Tak. Trzeba było uważać Ukrainę za swoją ojczyznę. Czyż nie jest tak? Nie. I co wtedy? Jedyne, w czym się z tobą zgadzam, to to, że powinieneś spakować swoje rzeczy i wyjechać, ale... Dobry pomysł przychodzi później. Jakie wynagrodzenie otrzymywałeś za swoją pracę? Nic. Nie widzę więc, żeby było napisane, że otrzymałeś jakiekolwiek wynagrodzenie. Funkcjonariusze SBU sprawdzili wszystkie transakcje finansowe na mojej karcie. Nie było żadnej nagrody. Карточку. Нет, вознаграждения не было. Gdyby była nagroda, zostałaby ona wskazana w zdaniu. Co cię kierowało? Jak mogę ci powiedzieć? Opowiedz mi, jak to było. Nie będę wymyślać opcji za ciebie. Chęć dotarcia do Rosji. Zamiast pakować walizkę i wyjeżdżać. Собрать чемоданы и уехать. F1, amunicja. U pana w domu znaleziono ponad 118 sztuk nabojów różnych kalibrów oraz granat.
Skąd wziąłeś granat? Вот 3 патрона, ну, в общем, разные патроны, граната. Это вы где взяли? Mówiłem ci ostatnim razem, że naboje zostały po strzelaninie. Со стрельб оставали. Kiedy rozmawialiśmy z tobą przed wyrokiem, mówiłeś tylko o tym i powiedziałeś, że zabrałeś naboje ze strzelaniny. И сказали, Pomyślałem wtedy, jakim jesteś niewinnym facetem, ale został po prostu skazany. какой невинный парень. Okazuje się jednak, że doszło do wycieku informacji, całkowicie świadomego i zamierzonego. Оказывается, здесь сейф информации шел. И такой еще конкретный, умышленный, абсолютно осознанный. To prawda. Tak, to był ostatni raz. Taka jest różnica, kiedy patrzy się na wyrok i materiały sprawy, a kiedy się po prostu słucha. Дело увидел и Jaki okres czasu dostałeś? тебе говорят, сколько вам дали? 6 lat. Tylko 6 lat. Jak długo spędziłeś w więzieniu? Сидели? 2. I prawie miesiąc. Почти месяц. Już 2 lata. То есть это еще Oznacza to, że wydarzyło się to jeszcze przed inwazją na pełną skalę, prawda? до полномасштабного 10 czerwca 2021 roku zostałem aresztowany, a inwazja na pełną skalę miała miejsce 24 lub 22 lutego. 8 miesięcy różnicy. То есть 8 месяцев там разница. Pracowałeś dla Rosji. на России. Czy chcesz się z nimi skontaktować, aby mogli zabrać cię do domu? Uważasz się za Rosjanina, a nie Ukraińca. Россиянин. Czy masz obywatelstwo ukraińskie? Гражданство Украины есть? Tak. Tak, ale Rosja? Nie. Nie, ale jak rozumiem, uważa się pan za obywatela Rosji, a nie Ukrainy, prawda? России, нежели Украины. Так или не так? Prawidłowy. Skontaktuj się z Rosją, niech cię zabiorą, bo nie jesteśmy tu potrzebni. Niech w zamian oddają naszego żołnierza. Сливал информацию, Mówisz, że podawałeś informacje przez określony czas. наверное. Да? 6 miesięcy. Naprawdę chciałem pojechać do Rosji, wreszcie mnie zabrać. Или как? Zabierzcie mnie wreszcie, wymieńcie na żołnierza ukraińskiego, sprowadźcie do domu. No cóż, zostawmy to. Nazwisko? Nie Kryłow. Czy chcesz zostać sprzedany? На обмен не писали? Z pewnością. Oni napisali. Хотите Chcesz się wymienić? Tak, chcę. Opowiedz nam o swojej historii. историю? Co zrobiłeś? Czy masz coś przeciwko, jeśli nagramy i opublikujemy film z twoim udziałem oraz przeczytamy twój werdykt? Czytać. Czy masz coś przeciwko opublikowaniu filmu? Nie, byłem już zapisany na 8 lat. Przeciwko. W jakim sensie? Co to znaczy? Opublikowali wszystkie moje rozmowy w internecie. Mówimy o tym, za co zostałeś skazany. Z pewnością. Myślisz, że teraz będzie przesłuchanie? Nie wiem. Nie mamy dużo czasu, porozmawiamy krótko. Powiedz mi, żebym nie czytał, co ci się przydarzyło. Niekryłow Dmitrij Aleksandrowicz, jaka jest twoja data urodzenia? Дмитрий Александрович, число, месяц от рождения. Listopad 22, 83. Gorłowka. Z miasta Gorłowka. Prawidłowy. Dlaczego zostałeś pozwany? A jaki był termin? Skazany na 8 lat i 1 miesiąc na podstawie artykułu 258 trzeci część pierwsza. Terroryzm? Pomaganie terrorystom. Jak długo tu byłeś? Prawie 4 lata. Czy spędziłeś już prawie 4 lata w więzieniu? 25 października będzie półmetkiem. Wyrok wszedł w życie 7 października 2019. Tak. Opowiedz mi o sytuacji, za którą zostałeś skazany. Który? Dlaczego zostałeś pozwany? За что вас осудили? Ponieważ walczyłem. Po której stronie walczyłeś? DPR. Jak długo? Od 14 do 17. Co skłoniło cię do wzięcia udziału w wojnie? Nie wiem. Mieszkałeś tam, zostałeś powołany i poszedłeś walczyć. Dlaczego w 17 roku życia zdecydowałeś się zaprzestać służby? Служить в таком случае. Znudziło mi się to i kontrakt się skończył. Czyli umowa wygasła? Mój kontrakt dobiegł końca. Gdzie byłeś przed skazaniem? Od 17 do 19? Od 17 do 19. Tak. Mieszkałem w Gorłowce. Tak, tam mieszkałem. Jak wpadłeś w ręce ukraińskich służb specjalnych? Kontrwywiad złapał mnie, gdy szedłem z cmentarza Izotowskiego. Czy to nie jest okres okupacji? Pomiędzy Majorskiem a Izotem istniała strefa buforowa. Cóż za wspaniali oficerowie kontrwywiadu. Tak. Aresztowali cię. Prawidłowy. Możesz złożyć wniosek o odbiór. Chcę, żeby mnie zabrano. Chcę wrócić do domu. Jesteś jednym z nas. Myślę, że tak.
Walczyłeś o ich pomysły, po ich stronie. Zamiast tego mogą dać ci Ukraińca. Możesz zostać zabrany do domu. Вместо вас могут отдать украинцев, вас могут забрать туда. Нормально? Zgadzać się. To teraz zależy od nich. Дело только за ними. Właśnie dlatego cię zapisaliśmy. Rozumiem. Przedstaw się. Piotr Leonidowicz Bizyukow. Kiedy się urodziłeś? 8 maja 71 roku. Skąd jesteś? Z Mariupola. Artykuł? Artykuł 111 Kodeksu Karnego Ukrainy. Czy wyrażasz zgodę na publikację tego filmu? Mój biznes? Wideo. Tak. Nie masz nic przeciwko, jeśli przeczytam twój werdykt. Czytać? Chcesz aplikować na wymianę? Вы писали на обмен, вы хотите на обмен? Tak. Powiedz nam, dlaczego obecnie odbywasz karę? Artykuł 111. Zdrada ojczyzny Ukrainy. Czy tutaj oszukują, czy tutaj kłamią? Wiele z tego jest przesadzonych. Co dokładnie jest przesadzone? Nie pamiętam dokładnie. Mówi się, że brałem udział w wielu rzeczach. W rzeczywistości jest to kłamstwo. Ochotniczo wstąpiłeś do milicji ludowej, prawda? Tak. Co cię kierowało? Nie wiem, co mnie motywowało. Lubię to? Więc tak. Dołączyłem i tyle. Czy wiesz, gdzie możesz dołączyć? Tak, zarówno na imprezie, jak i... Cóż, to przypadek. A twój wybór był przemyślany. Opowiedz mi, jak to wszystko się stało. Tak właśnie było. Byłem w więzieniu, przyszli do mnie, podpisałem kontrakt i poszedłem walczyć. To już wygląda na początek historii. Dlaczego byłeś w więzieniu? I gdzie? W Doniecku, w 5. Teraz jest jasne. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dobrowolne czy wymuszone? Nie przymusowo, ale dobrowolnie. Przyszli po ciebie i zgodziłeś się. Tak, rozmawiali ze mną w biurze rejestracji i poboru do wojska, a 3 dnia podpisałem kontrakt i poszedłem walczyć. Co cię kierowało i motywowało? Pomysły, jak uniknąć więzienia i pieniędzy? Идеями, или тем, чтобы не сидеть, или тем, чтобы денег заработать. Pieniądze szczęścia nie dają. Motywowała go myśl, że nie trafi do więzienia. Czy jesteś osobą pełną pomysłów? Tak. Czy wspierasz DPR i tak dalej? Dlaczego? Почему? Bo to jest moje terytorium, na którym mieszkam całe życie. Całe życie mieszkałeś na Ukrainie, a obwód doniecki to obwód doniecki. Obwód doniecki to obwód doniecki. Przeprowadzimy bardzo znaczącą rozmowę. No tak. W tym wypadku nie będę cię namawiać, chcesz się wymienić? Даже если честно, не буду пытаться вступать в какие-то переубеждения, это не переубеждения. Вы хотите на обмен, правильно? Tak. Ciebie też chcemy wymienić. Tutaj się zbiegamy. Pragnienia. Cele i pragnienia. Na ile lat zostałeś skazany? 15. Czy jest sens, żebym nadal czytał? Еще есть смысл читать? Nie pamiętam, przeczytałem wyrok i przekazałem go. Отдал его еще на Захид-1 и все. Walczyłeś za DRL i zgodnie z częścią 2 artykułu 111 Kodeksu Karnego Ukrainy dostałeś 15 lat. 15 свою вы получили. По части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Nie będę angażował się w perswazję ideologiczną. Masz możliwość spędzenia w więzieniu 15 lat, ale na ten okres nie możesz sobie pozwolić. Zgadzasz się ze mną? Согласны со мной? Zgadzać się. Nie jestem w tym wieku. Ile masz lat? 52. Albo cię zabiorą. Czy jesteś dla nich jednym z nich? Либо они вас заберут. Вы для них свой. Tak. Co oni robią ze swoimi? Своих там. Nie poddawaj się. Nie rezygnują. Możesz powiedzieć im kilka słów. Sami wszystko zrozumieją.
Z czym mam się skontaktować? Mam nadzieję, że zrozumieją, bo jeśli nie zrozumieją, to każdego dnia, gdy tu będziesz pamiętać, jak bardzo są twoi. Nagrałem dla nich ten film. Какие они вам свои. Потому что я вам сразу сказал, что я это пишу для них. Jeśli cię nie zabiorą, pomyślisz o tym, jak należą do ciebie. Тогда будете думать, какие они вам свои. Chcesz wymianę? Tak, Przedstaw się. Представьтесь, как зовут вас. Koszuba Jewgenij Anatoliewicz. Data urodzenia? 4 grudnia 81 roku. Skąd jesteś? Obwód Odeski, rejon Belewski, wieś Wygoda. Nagrywam film, aby opublikować go na moim YouTube, aby druga strona mogła cię zobaczyć i zabrać, wymienić na naszą osobę. Может быть, увидела та сторона и забрала вас, собственно, на обмен. Вместо вас выдала нашего человека. Czy chcesz z nami porozmawiać? Zgadzać się. Dobrze. Значит, Jeśli chodzi o werdykt, powiedz nam, co się stało. расскажите, Co robiłeś 24-22 lutego, będąc w swoim miejscu zamieszkania? что проживание. Дальше. Что вы делали? Skontaktowałem się z Kowalem, poznaliśmy go w internecie. Potrzebna była informacja. Познакомились. И надо была информация. Tu jest napisane wspieranie organizacji terrorystycznej LPR. ЛНР. Tak, Czy Kowal był z LPR? Этот Коваль из так называемой ЛНР. tak, ale jest obywatelem Rosji. Jest obywatelem Rosji. Так, о чем он вас? Czego chciał? Informacje o ruchu sprzętu i czołgów. Ну, все как положено. We wsi Wygoda w obwodzie odeskim. Tak, tak. Rejon Beliaewski, obwód odeski. Prowadząc ukierunkowaną, zawoalowaną ankietę wśród lokalnych mieszkańców, 26 lutego otrzymałem ważną informację dla jednostek sił zbrojnych Rosji o przemieszczeniu sprzętu. Ну, да. W przypadku różnych osad napisano tutaj o systemach Grad i Ural. Грады, тут вижу. Про Грады, про Уралы. Tak, to prawda. O ruchu ukraińskiego sprzętu. Tak, Zostało to zapisane na twoim numerze telefonu, nie zaprzeczasz? Отрицаете, я так понимаю. nie. Czego mogę zaprzeczyć, jeśli wszystko z mojego telefonu zostało zrzucone na dysk flash? O co chodzi? Смысл? Po prostu zapytałem. Я всего лишь Czy twój telefon został skonfiskowany? телефон, Tak, Dlaczego zostałeś zatrzymany, jak to rozumieli? спалились. byłem podsłuchiwany przez SBU i CIA. Były 2 połączenia z telefonem, jedno z Kijowa, drugie z Lwowa. Его два подключения было к телефону со Львова и с Киева. Там как-то подключаются. Слушали. Потом, видать, когда началось через примерно... Rozmawiałeś o wszystkim przez telefon stacjonarny? Все эти свои с ним. Na telefon stacjonarny nie. Miałem własny telefon. Nie mam na myśli Telegram ani WhatsAppa, tylko liczby. Там телеграммы, не по WhatsApp, просто по обычным номерам. Tylko przez Telegram. Przez Telegram. Tak, czasami kontaktowałem się z nim za pośrednictwem WhatsApp. Tak. To wszystko. Wzięli telefon i przejrzeli wszystkie informacje, nawet te, które były usuwane. Wszystko stało się jasne. Все, все всплыло. Co to za rozmowa rekrutacyjna? Вербувальная беседа, что это схема-то? Zapytali, kto jeszcze mógłby mi pomóc, czy mam ludzi o podobnych poglądach i tym podobnych. Есть ли люди там, единомышленники? Ну, так поинтересовался особо. Чего такого, не выявил никого никаких. Да и все. Tu jest napisane, że komunikowałeś się z kimś. Nie podam mojego nazwiska. Był mężczyzna, ale odmówił. Ничем не... Nie poszedł? Nie, Czy próbowałeś? nie wywierałem na nikogo presji. Właśnie się zastanawiałem. Ile pieniędzy otrzymałeś za to? Nic nie otrzymałem. Poważnie? Szczerze mówiąc, nic. Jaka była motywacja? Pomysł. Идеи Jaki jest pomysł? Prawosławny. православия. Bóg? Czy prawosławie aprobuje to, co się teraz dzieje? Oglądasz telewizję? Nie. Czy nie wiecie o rakietach lecących w domy cywilów, w których giną cywile? Дома, мирные жители. Ja wiem. Czy prawosławie to akceptuje? A może cel uświęca środki? Jaki jest cel i jakie są środki? Nie wiem, celem jest pokój i nie ma z kim walczyć. A Rosja pozostała nasza. То есть Россия Земля оставалась нашей. Czy Rosja rzuca w nas rakiety i bomby, żeby nikt już nigdy nie walczył? никогда не воевал. Tak. Czy możesz wyjaśnić tę głęboką myśl? Мысль немножко шире.
aby ani Europa, ani Ameryka nie zajmowały się już swoimi sprawami. было. Gdzie oni idą? Do świata prawosławnego. Gdzie tego nie potrzebujesz? Jak się wspinają? Narody prawosławne zawsze żyły w zgodzie, ale potem pojawiła się Europa i Amerykanie, którzy zaczęli nas uczyć żyć i kłócić się między sobą. Не ссорить между собой. Зачем? Для чего? Nie wiem, jak oni to robią. Może możesz mi powiedzieć. Вы расскажете? Co mogę ci tutaj powiedzieć? Dają broń. Понятно, оружие ж дают. Przekazali także broń armii radzieckiej podczas II wojny światowej. W 1944 roku, kiedy myślano o otwarciu drugiego frontu, Niech będzie w 44, ale dali. ale fabryki były sowieckie. W rzeczywistości jestem monarchistą z przekonania. Nie uznaję Związku Radzieckiego. Очень строй был хороший. Я вообще по убеждению монархист. Я не Советский Союз, но мне. Monarchista? Związek Radziecki wszystko zniszczył. Zniszczyli cerkwie i rozstrzelali księży. Всё. Советский Союз уничтожал православие, храмы, священников расстреливали. Tak. Pamiętam czerwony terror i wszystko doskonale rozumiem. Понимаю. Czy jesteś temu przeciwny? Nie. Czy w tym sensie jesteś bardziej ortodoksyjny? Да, в этом смысле. Tak. Rozumiem. Rosja jest obecnie uważana za prosowiecką, prawda? Так, Россия, она ж вроде как сейчас просоветская такая. вся. Tylko tak się wydaje, Rosja zmierza w stronę przywrócenia monarchii. Восстановлению монаршества. Kto będzie monarchą? Монархом? Nie wiem tego. Знаю, это нам A co z Putinem? Путин уже Czy uważany jest za króla? Путин Putin to dopiero początek, pierwszy krok. Wracam do twojej tezy, że ci przeklęci Amerykanie dają nam broń. нам дают оружие. Nawiasem mówiąc, Amerykanie i Brytyjczycy zaczęli to robić. Даже решительнее это начали делать в начале, чем американцы, мне кажется. Но не в этом. Kiedyś też dali Unii broń, czy to niedobrze? Давали Союзу это хорошо? Cienki. Dlaczego to źle, że dają broń Ukrainie? Дают Украине? Prowokują wojnę. Należało zgodzić się natychmiast. Rozumiem. Понятно. Pytanie, dlaczego dali Unii, dlaczego pomogli? Почему они давали Союзу? Почему помогали Союзу? Aby Unia walczyła na ich miejscu. замест них. Tak, to opcja. Так, Kontynuować. Ponieważ żołnierz radziecki walczył więcej niż Brytyjczyk. Все англичане эти. Tak, zgadzam się, ale w istocie to Ameryka i Anglia pomogły, a nie na przykład Niemcy. можно сказать. Spróbuję zaproponować opcję. Но сама суть. Помогала Америка и Англия, а не Германия, например. Потому что, я попробую предложить вариант. Bo Niemcy zaatakowały Unię, a nie odwrotnie, prawda? Союз, а не наоборот, правда? No tak. Ну да. Tutaj sytuacja jest dokładnie taka sama. Rosja zaatakowała Ukrainę. А не наоборот. Dlatego Anglia i Ameryka pomagają Ukrainie. Так Więc w czym problem? Ponieważ nasza ziemia została dawno sprzedana Amerykanom, to wszystko. Вот и вся проблема. Sprzedany? Tak. Poszukajmy w archiwum i zobaczmy, co i komu sprzedano. давайте найдем. Czego szukać w internecie? Mówić. Говорить. Znajdę to teraz. Я их сейчас выведу на Chcesz mnie do czegoś przekonać? Ile lat ci dano? 8. Dostałeś 8 lat. Słuchaj, nie ma sensu cię przekonywać, że jest inaczej z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że odbywasz już karę. No tak. Pod koniec kary możesz sam być o tym przekonany. W przeciwnym razie nie wiem, co z tobą zrobić. Mam nadzieję, że istnieje jakieś prawo. Вопрос, а что делать с такими, как вы? Я надеюсь, что разработают грамотный закон какой-то. Istnieje już ustawa o współpracy i mam nadzieję, że będzie także ustawa o zaprzeczaniu rosyjskiej agresji. Агрессии. Możesz więc wyjść, odpowiedzieć na kilka pytań i wrócić do więzienia. Задали? Ответил и обратно на лагерь. Чтобы не вносили смуту, да? Druga opcja jest taka, że pojedziesz do Rosji na wymianę. Jest to bardzo dobra opcja, podoba mi się. Это хороший вариант. Nie próbuję cię przekonać. Я вас не пытаюсь. Я Ponieważ zgodziłeś się nagrać i opublikować film, chcę pokazać widzom, jak bardzo twoje przekonania są kradzione, fikcyjne, wymyślone i tak dalej. насколько ваши убеждения, они основанные, такие, знаете, выдуманные, такие надуманные, кем-то вам в голову как бы вставленные, да, вот To właśnie próbuję pokazać. показать. Czy jest coś jeszcze na temat wyroku? У нас Nie doczytałem do końca. Oprócz dostarczania informacji na temat techniki. Poznałeś Kowala przez Facebook. говорим, да, получается? Tak. Poznaliście się i od razu zaczęliście korespondować, prawda? Teraz wszystko jest jasne. Prawdopodobnie komunikowałeś się z nim otwarcie? No tak.
W komentarzach, prawda? Tak, Czy zrozumiałeś, że rakieta może wlecieć w ten sprzęt, w żołnierzy, w osoby, których położenie przekazałeś i zabić ich wszystkich? Czy odczuwasz wyrzuty sumienia z powodu śmierci ludzi? них может прилететь, их может всех убить. Ощущаете свое какое-то раскаяние за смерть людей? tak się nie stało. Nie możesz tego wiedzieć. Jakbyś się czuł, gdyby rakieta zabiła ludzi? Nie wiem, trudno powiedzieć. Z wyroku nie wynika, że rakieta gdzieś przeleciała, nie mogę tego potwierdzić. Ciekawi mnie tylko, jak myślisz. Вот как вы мыслите? Ciężko powiedzieć. Chcesz się wymienić także do Rosji. В общем, на обмен выходите. Czy masz tam krewnych? И у вас там родственники? W jakim mieście mieszkają? В каком городе живут? W Moskwie? В Москве. Czy ktoś jeszcze został na Ukrainie? Jeść. Kto został na Ukrainie? Matka i siostra. Czy twoja matka i siostra mieszkają w obwodzie odeskim? Одесская область, да? Gdzie właściwie pracowałeś? Ставите? Занимались вообще в жизни? Pracował jako kierowca. Pomyśl tylko, osoba pracuje jako kierowca, pensja jest normalna. Водителем. Зарплата, нормальная зарплата. Mały. Czym i gdzie jechałeś? На чем вы ездили и где? Przewoziłem kontenery po mieście. Контейнера возил. Śmieciarka? Мусоровоз, что ли? Nie, kontenery sportowe. Tylko 2. Przewiozłem kontener i zarobiłem 200 hrywien w 3 dni, podczas gdy oni odprawili celność, rozładowali go i przekazali skrzynię. Пока выгрузился, пока ящик сдал. Zarabiałem 5000 miesięcznie. 5 капало в месяц. Który to rok? 21-22. 21. Przewozili metal. Металл возили. Металл. To naprawdę niewiele. Metal był transportowany, nie było na niego zapotrzebowania. Gdy był statek, zamawiali samochody, gdy nie było statku, był przestój. Dla kierowcy 5000 pensji to oczywiście za mało. Bycie kierowcą ciężarówki oznacza prawie taką samą pensję, są tylko rachunki za przejazd oraz licznik oleju i oleju napędowego. Резина, колесо. Jeśli złapiesz gumę, obwiniają cię i pracujesz. Znam kierowców ciężarówek, zarabiają kilka tysięcy dolarów miesięcznie. Gdzie? Откуда? Za granicą. Nie chciałem wyjeżdżać za granicę. Chciałem pracować tutaj, na swojej ziemi, w Odessie na Ukrainie. Здесь, на Украине. Każdy taksówkarz zarabia od 15 do 20 tysięcy. Jeździsz też ciężarówką, masz kategorię? Да, вы же еще и на грузовой, у вас категория. Tak, Nie znam kierowców z kategorią. А водителей с категорией С, да? Категории С. E. Kierowcy z kategorią z pensją 5 tysięcy. С категорией Е Teraz mnie zaskoczyłeś. с зарплатой 5000, правда, ну вы меня сейчас удивили. Ile osób zostało bez pracy? Po co mi to mówić, skoro mi nie wierzą? Я буду рассказывать, все равно мне не верят. Потому что Nie, wierzę w to. Dlaczego w to nie wierzę? Верю. Wierzę. Jednocześnie próbuję zrozumieć, dlaczego Rosja jest dobra, a Ukraina zła, tylko to mnie interesuje. Я плохая. Вот и все. Вот что мне интересно. Ukraina nie jest zła. Ukraiński rząd nie jest zbyt dobry. не очень. Janukowycz był lepszy, prawda? Был лучше, да? Zostawcie tego Janukowycza w spokoju. Zabiliby jego i swoich ludzi. Czy Zełenski jest zły? Кто, Зеленский плохой? No cóż, Zełenski. Cóż, kto? Kuczma był normalny. Miał jakąś stabilizację, mniej więcej. У него стабильность была какая-то. более. Что-то Może gdybyśmy pożyli trochę dłużej i mielibyśmy jakiegoś innego Kuczmę, to dlaczego Rosjanie tak naprawdę muszą rezygnować ze swoich stanowisk? Позиции россиянам. Po prostu zrozum, jak myśleć. Просто понять, как... W ortodoksji istnieje przykazanie nie zabijaj. Не убей. Чи не? Нема такого. Tak, trzeba to przeczytać i zrozumieć. понимать это надо, читать это, понимать надо. Co tu należy rozumieć? Понимать, не убей. Nie zabijajcie, a Rosjanie rzucają w nas rakietami. Nie zabijaj. A każdy naród, bez względu na wiarę, zawsze walczy o coś swojego. Каждый народ Za jakiś pomysł i za to, że masz rację. всегда воюет за что-то свое. За что-то свою какую-то идею, за свою правоту. Ale powiem ci, że Europa nie była w stanie wojny od 60 lat, jeśli nie dłużej. 60 лет. Żyją spokojnie. Да, в каких 60? Больше. Живут же. Спокойно живут. No tak, Czy to normalne? tak. Nie próbują zawłaszczać ziemi dla siebie, każdy robi coś dobrego dla siebie, prawda? Хорошее, да и все. Tak, Rozmawiam z Rosjanami i okazuje się, że u nich też nie wszystko układa się najlepiej. Nie chcesz się do nich zwrócić i powiedzieć kilku słów o tym, dlaczego powinni cię przyjąć. to ich sprawa. Jeśli uznają to za swoje, wezmą to. Считают своим, заберут. Pracowałeś dla nich? Вы же на них работали. Jak Bóg zechce, tak się stanie. Ставят, так и будет. Czy jesteś dla nich twój? Myślę, że tak. Oczywiście tak, ponieważ przekazałeś im informacje. Сливали им
I ta osoba w tak zwanym LPR, on zna jego imię. Так называемый ЛНР, он же знает, как его там зовут? Tak, Zapomniałem jego imienia, przypomnij mi. Помните мне? Konstanty Kowal. Kołowal Konstantin to człowiek, który przekazał wam informacje, pracuje dla Rosji. Информацию скрывал. Czy oni nie porzucają swoich? Работает на Россию. А они ж типа своих не бросают. Jeśli mnie nie opuszczą, to mnie zabiorą. Odsiadałeś już swoją karę? Еще не отбыли, правильно? Prawie 1,5 roku. Czy byłeś więziony na początku inwazji? Tak, 1,5 roku? Wow, to dużo więcej. Potem usiądziesz, jeśli tego nie wezmą, i pomyślisz, czy są twoje, czy nie. Свои они вам... Jest czas, prawda? Время есть, да? no tak. Ну да.